Secesja energetyczno-klimatyczna zapowiada się w rekonstrukcji rządu w Polsce. Nadchodzi wsobna koncentracja Francuzów na atomie w kraju. Cła na ropę rosyjską z USA mogą mieć drugie dno rywalizacji z BRICS. Jest 23 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa Rosji dzięki tajnej broni Trumpa przeciwko BRICS. Sekretarz handlu USA Scott Bessent zapowiada cła 100% na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich. Przekonuje, że jeśli USA je wprowadzą, Europa postąpi podobnie, a w tle jest rywalizacja z krajami BRICS. W Senacie jest prawie 90 ludzi chcących podpisać akt o sankcjach. Prezydent Donald Trump zmienił jednak paradygmat. Nie wiadomo, czy zapisał tam cezurę 10, 15 czy 50 dni, wskazał Bessent. Jakikolwiek kraj, który kupi rosyjską ropę, będzie celem ceł 100%. Senat zgadza się z prezydentem Trumpem, że cła są narzędziem politycznym. To rewolucja. Donald Trump zmienił zasady. Jeśli wprowadzimy te cła, będę namawiał sojuszników europejskich, aby postąpili podobnie, powiedział sekretarz handlu USA w CNBC. Wcześniej Bessent mówił, że sankcje na dostawy ropy z Rosji do Chin oraz Indii były tematem rozmów z Pekinem na temat zakończenia wojny celnej. Chińczycy są niestety bardzo znaczącymi kupcami objętej sankcjami ropy z Iranu oraz Rosji. Możemy zacząć o tym rozmowę, powiedział cytowany przez CNBC. Warto jednak przypomnieć, że ustawa proponowana przez senatorów pod wodzą Dana Blumenthala z Partii Demokratycznej oraz Lindsey'a Grahama z Partii Republikańskiej zakłada cła 500% na dostawy surowców rosyjskich do krajów trzecich. Jeśli będziecie dalej sprowadzać tanią ropę z Rosji, wprowadzimy cła i zniszczymy waszą gospodarkę, bo robicie krwawe pieniądze, zapowiedział senator Graham. Miał na myśli Chiny, Indię oraz Brazylię, które jego zdaniem odpowiadają za 80% importu ropy rosyjskiej. Graham zwrócił się także do przywódcy rosyjskiego Władimira Putina. Pogrywałeś z prezydentem Trumpem na własną zgubę. Popełniłeś wielki błąd i twoja gospodarka będzie dalej niszczona, ocenił Graham. Ten dokument o nazwie Ustawa o nowych sankcjach wobec Rosji czeka na rozpoczęcie prac parlamentu od 3 miesięcy. Prezydent USA, rozczarowany przebiegiem rozmów z Rosją o zakończeniu walk na Ukrainie, dał jej w lipcu ultimatum. Zakłada ono, że jeśli w ciągu 50 dni liczonych od 14 lipca nie dojdzie do porozumienia, zostaną wprowadzone cła na ropę rosyjską w wysokości 100%. Nie jest jasne, czy miałyby zastąpić, czy wejść w treść ustawy sankcyjnej. Graham tłumaczył, że uderzenie cłami w ropę rosyjską będzie miało większe znaczenie niż nowe sankcje unijne uwzględniające obniżkę ceny maksymalnej dostaw tego surowca do krajów trzecich. To ważny krok we właściwym kierunku, ale celem jest zatrzymanie dostaw ropy i gazu z Rosji do czasu, aż Putin siądzie do stołu negocjacyjnego, napisał senator na platformie X. Dlatego doceniam ogłoszenie prezydenta Donalda Trumpa z zeszłego tygodnia o tym, że jest gotów wprowadzić cła 100% na kraje kupujące tanią ropę z Rosji. Aktywna polityka sekretarza handlu USA Scotta Bessenta była zapowiadana przez komentatorów amerykańskich. Część z nich nazywa Bessenta tajną bronią Trumpa, która ma służyć m.in. rywalizacji z krajami BRICS. To niejednorodna i nieskoordynowana grupa państw założona z udziałem Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki i przyciągająca kolejnych potencjalnych członków. Należą do niej także Arabia Saudyjska, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Etiopia, Indonezja i Iran. Co dalej? Warto przypomnieć, że Donald Trump zagroził krajom BRICS wprowadzeniem ceł 10%, jeżeli zdecydują się na stworzenie waluty alternatywnej względem dolara. Z tego względu ostatni szczyt BRICS w Brazylii był pozbawiony wzmianek na ten temat. Tymczasem Rosjanie nie zmienili postępowania w odpowiedzi na ultimatum Trumpa. Mimo to 24 i 25 lipca ma odbyć się kolejna runda rozmów Ukraina-Rosja w Stambule. Tematy to wymiana jeńców oraz ewentualne spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Secesja energetyczno-klimatyczna. Dział energetyka ma po rekonstrukcji rządu trafić do resortu energii, a klimat ma pozostać w Ministerstwie Klimatu. Polski Alarm Smogowy ostrzega, że to utrudnienie współpracy przy programach NFOŚ i GW. Odpowiedzialność za stworzenie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz przepisy o energetyce odnawialnej pozostaną w resorcie klimatu.
Gazeta Wyborcza podaje, że ministrem energii zostanie Miłosz Motyka, a ministrem klimatu i środowiska pozostanie Paulina Hennig-Kloska. Zdaniem GW zniknie resort przemysłu. Ostrożność geologa. Mam nadzieję, że szacunki SIP się potwierdzą. Na tę chwilę byłbym w tej kwestii ostrożny, powiedział dziennikarzom główny geolog kraju Krzysztof Galos o odkryciu złóż koło Wolina, a więcej na blogu. Niemcy boją się odkrycia Polski? Przemysłowa eksploatacja gazu i ropy tuż pod naszymi drzwiami byłaby ogromną ingerencją w naszą ojczyznę, mówi burmistrz Heringsdorfu na wyspie Uznam, cytowana przez Bild. 23 lipca o 15 Komisja do Spraw Transformacji Energetycznej zajmie się harmonogramem atomu na Pomorzu. O 20 Komisja do Spraw Energii rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy wiatrakowej. Orlen ogłosił postępowanie na zakup usług doradczych. Koncern zarządzany przez Ireneusza Fonfarę chce zbadać, jakie ma opcje strategiczne dla Energii, czyli spółki Skarbu Państwa, nad którą przejął kontrolę zarządów PiS. Wynika z ustaleń Business Insider Polska. Teraz wieści z Europy. Wsobna koncentracja Francuzów. Francuski EDF ma ciąć zatrudnienie i wycofywać się z niektórych projektów jądrowych za granicą ze względu na koncentrację na odbudowie floty reaktorów w kraju. Jest brany pod uwagę przy drugiej lokalizacji atomu w Polsce. Europol rozbił grupę hakerską No Name 05716, która zaatakowała praktycznie wszystkie duże firmy energetyczne w Europie. Jej działania zakłóciły pracę prawie 100 komputerów. Nakazy aresztowania objęły 6 obywateli Rosji. Przesłuchania odbyły się m.in. w Polsce. 24 lipca odbędą się rozmowy handlowe Unia-Chiny. Jedne z punktów spornych to sankcje unijne na banki chińskie współpracujące z sektorem energetyczno-paliwowym Rosji, dostawy dóbr podwójnego użytku i dominacja chińska w surowcach krytycznych. Jeszcze wieści ze świata. Sankcje unijne sprawiają, że spółka Nayara Energy związana z Rosją ma problemy ze znalezieniem klientów, którzy dawniej pochodzili głównie z Indii. Europejczycy wprowadzili obniżkę ceny maksymalnej ropy rosyjskiej i wymienili tę firmę z nazwy na liście. Ukraina zapowiada nowe sankcje naftowe Unii i USA wobec Rosji. Są zsynchronizowane i będą miały natychmiastowy efekt, ocenił szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak. Układ handlowy USA-Japonia ma obniżyć cła amerykańskie na towary japońskie z 25 do 15%. Nie ma układu z Europą, a Niemcy i Francja opowiadają się za twardą odpowiedzią na groźbę Ameryki. Rozpoczęcie budowy 5 tam i elektrowni wodnej w Tybecie niepokoi Bangladesz oraz Indie, obawiające się ograniczenia dostępności wody w rzece Brahmaputra. Obiekt ma kosztować $170 miliardów i dać Chinom 300 milionów megawattogodzin energii rocznie. Na koniec informuję, że podcast przechodzi w tryb wakacyjny, to znaczy Energy Week jest poświęcony jednemu zagadnieniu do września, a od 28 lipca do 10 sierpnia będę na urlopie, by wrócić do Państwa z nową energią. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.